Cześć, witam Was na kanale Weronika Bezglutenowo. Dzisiaj będzie przepis na pierogi jak u mamy. Ze mną jest gość wyjątkowy, moja mama Marzena. Dzisiaj wspólnie przygotujemy dla Was pierogi bezglutenowe ruskie oraz z kapustą i grzybami. Zbliżają się święta bożonarodzeniowe, więc mam nadzieję, że przepis Wam się przyda i go wykorzystacie. Zapraszam do wspólnego gotowania. Zapraszamy. Dzisiejszy odcinek wykorzystamy do tego, żeby sprawdzić, która mąka bezglutenowa sprawdzi się bardziej do zrobienia pierogów bezglutenowych. Mamy dwie mąki dwóch najbardziej znanych firm, czyli Balviten oraz Szar. Takiej mąki potrzebujemy około 3 szklanek, ta mąka wcześniej musi być przesiana. Dodatkowo będziemy potrzebowali mąki do podsypywania, tutaj wystarczy kilka łyżek, pół łyżeczki soli, 5 łyżek oliwy, oraz gorąca, ale nie wrząca woda. Tutaj około 1 szklanki. Jak widzicie, mąka się troszeczkę różni swoją konsystencją. Tej wydaje się, jakby było troszeczkę więcej, ale ona po przesianiu nabrała gdzieś tam tej objętości. To co? Zabieramy się za lepienie pierogów. Zobaczymy, czy moje pierogi też wyjdą jak u mamy. Myślę, że te miseczki możemy już odłożyć. Chcesz wody? Chcę. Pamiętajcie, że ta woda musi być na tyle gorąca, żeby nie parzyła Was dłonie, ale też na tyle ciepła, żeby spowodowało połączenie się odpowiednich składników na te pierogi. Musi być bardzo ciepła, nie gorąca. Powolutku łączymy wszystko w całość. Zobaczymy, jak wyjdzie lepienie pierogów w rękawiczkach. Ja będę tutaj podpatrywać u mojej mamy, bo ona jest specjalistką w lepieniu pierogów. Ich wyjdzie dzisiaj sporo, ale mamy kogo nakarmić. Wcześniej możecie sobie też przygotować folię spożywczą, ponieważ jak już wygnieciemy nasze ciasto, to będzie trzeba je owinąć na około 15 minut, żeby sobie odpoczęło. Jeżeli będzie zbyt twarde, możemy dodać troszkę oleju lub gorącej wody. Wody nam starczy, czy jeszcze troszeczkę dodajemy? Widzę, że u Ciebie inaczej to troszkę ciasto wygląda, jest bardziej sztywniejsze. A to dlatego, że jest kolor inny jest też rodzaj troszeczkę mąki. inny. Obydwie mąki są przeznaczone właśnie do pierogów. Tutaj możecie sobie zobaczyć na opakowaniu, jak ona dokładnie wygląda. To jest też mąka do naleśników i do zrobienia makaronu. A tu typowa mąka do lepienia pierogów. Zobaczymy, która się lepiej sprawdzi. Ciężko było namówić mamę do tego odcinka, uwierzcie, że to jest dla nas bardzo stresujące. Jeżeli chcecie jakoś docenić te starania, no to oczywiście zostawcie tu dla niej łapkę w górę i jakiś komentarz. Dajcie znać, jak Wam wychodzi pieczenie, gotowanie pierogów, robienie pierogów. Teraz zbliżają się też święta Bożego Narodzenia, więc myślę, że to będzie wyzwanie w każdej bezglutenowej kuchni, ale mam nadzieję, że ten odcinek pozwoli Wam cieszyć się tym bożonarodzeniowym daniem na Waszych stołach. U Ciebie więcej bym dała wody. Wodę, odrobinę? Tak, dałabym więcej wody, bo I tutaj widzę, mamy konsystencja jest troszkę inna. pierwszą różnicę, jak widzicie w mące Balviten, no to ona potrzebuje odrobinę więcej wody. Tutaj ten przepis też jest lekko modyfikowany na bieżąco, więc musicie po prostu czuć pod palcami, jak to ciasto sobie pracuje, jaką ma konsystencję, czy nie jest za bardzo zbite. I tak jak właśnie mama mówiła wcześniej, można dodać sobie odrobinę wody ciągnące lub oleju. Się moje bardziej też klei. Ciasto zawijamy w folię, żeby sobie odpoczęło 10 Około minut. 10-15 minut, tak? Moje by się chyba już trochę przyda. Ja odpoczywam. Odpoczywaj. Jak myślisz, będzie ok, czy jeszcze trochę? Zobaczcie, ona się nie przykleja. Powinno być już ok. Czyli była szklanka gorącej wody i odrobina dodana później. Formujemy sobie kuleczkę, ciasto się nie przykleja nam do rąk. Zawijamy Odstawiamy na 15 minut, zawijamy w folię spożywczą i mamy chwilę, żeby napić się kawy. Nasze pierogi dzisiaj będziemy nadziewać 2 farszami. Mamy przygotowany tutaj farsz tradycyjny do pierogów ruskich. Teraz mówi się chyba też pierogi ukraińskie i mamy też tradycyjny na Boże Narodzenie, czyli kapusta i grzyby. Jakbyś mamo mogła krótko nam opowiedzieć, co jest tutaj w środku, no bo to Ty wczoraj przygotowywałaś te farsze? Tak, do farszu z ziemniaków i z serem dodam oczywiście
7 średnich ziemniaków, kostkę sera, czyli 250 g. Dodałam jedno jajko, choć słyszałam, że wiele osób nie dodaje, ale u nas zawsze było dodawane jajko i ja dodaję całe jajko, sól, pieprz oraz podsmażona cebulka. Jedna mała cebulka wystarczy, czy dawałaś więcej? Jedna cebula, średnia. Jedna cebula podsmażona na patelni na oleju, tak? A tutaj? Tu mamy farsz przygotowany z kapusty kiszonej, obgotowanej, pociachanej lub zmielonej, jak to woli. Grzyby obgotowane, zmielone, suszone oczywiście i do tego cebulka podsmażona na oleju. Jakieś przyprawy? Sól, pieprz, Do smaku. tradycyjnie. Dobra. Mamy 2 farsze takie przygotowane. Wcześniej mniej więcej wiecie, co jest w środku. Myślę, że to też nie będzie dla Was problem, żeby przygotować sobie taki farsz, jaki lubicie najbardziej. Największym problemem chyba tutaj jest przygotowanie ciasta i wybranie odpowiedniej mąki. Wiadomo, bardziej doświadczeni w kuchni mogą sobie takie pierogi zrobić z mąki jednorodnych. My dzisiaj robimy prosty przepis, taki, żeby każdy mógł go wypróbować w swojej bezglutenowej kuchni, czyli przepis z mieszanek mąk Szar i Belviten. Porównujemy sobie te 2 mąki, która bardziej sprawdzi się na pierogi bezglutenowe. Aby ciasto lepiej rozprowadzało nam się na stolnicy, są 2 sposoby, które możecie wykorzystać się w kuchni. Pierwszy z nich to Podsypywanie stolnicy mąką bezglutenową, która była wcześniej przygotowana już. lub posmarowanie stolnicy olejem, żeby się ciasto nie przyklejało do stolnicy. My który sposób dzisiaj wykorzystamy? Ja spróbuję z olejem. No to dobra, to zrobimy 2 różne sposoby. Ja sobie podsypię mąką i zobaczymy, co się lepiej sprawdza. Jeżeli nie będzie mi szło, no to zrobię tak jak ty. Dobrze. No to zaczynamy lepienie naszych pierogów. Tutaj nasze ciasto już odrobinę odpoczęło, ono jest jeszcze ciepłe, bo pamiętajcie, że ta woda musi być gorąca. I właśnie chodzi o to, żeby to ciasto nam się lepiej rozprowadzało. Ciepła woda powoduje, że ono jest bardziej plastyczne. Dzielimy ciasto na 2 części. Ciasto powinno być cały czas zawinięte w folię, tak? Tak, Dobra, to ja podsypuję sobie odrobiną mąki ja olejem. i zobaczymy, jak wyjdzie. Nie wiem też, czy jak podsypujemy mąką, to po prostu ciasto nie staje się bardziej twarde, bo ta mąka tak Może jakby jest być. dalej dodawana Dlatego- do ciasta. No dobra, spróbujemy pół na pół. Na początek odrobinę dłońmi rozprowadzamy ciasto i używamy sobie tutaj wałka. Zobaczcie, jak mniej więcej wygląda rozwałkowane ciasto. To jest kilka milimetrów. Zobaczycie sobie też, jak Wam będzie wygodnie kleić te pierogi. Sprawdźcie sobie, czy taka grubość jest dla Was odpowiednia. I co? Wykrawamy, tak? Tak. Możecie skorzystać sobie ze szklaneczki, żeby wykrawać równe Ja okręgi z zawsze ciasta. robię ze szklanki. I zobaczcie, mniej więcej mamy taki jeden okrąg. One odrobinę się od siebie widzę różnią. Mama ma troszeczkę grubsze ciasto, Ale ciasto, ja możemy, troszeczkę cieńsze. Zobaczymy, jak one będą się lepić. ale ciasto możemy sobie jeszcze w palcach dobrze rozgnieść. Ja coś czuję, że moje będzie się rozwalać, ale zobaczymy. Co, od To ja razu? zaczynam. Dobra, zaczynamy. Czyli Tak. co, Ty robisz z grzybami, Tak. ja robię tutaj... Ile mniej więcej? Taka mała łyżeczka na pieroga wystarczy, czy odrobinę więcej? Na razie spróbuj tak, zobaczysz, jak Ci się będzie sklejać. Wybaczcie mi, ja nie mam wprawy w lepieniu pierogów, ja robię to bardzo rzadko i... Fajnie, mamy Jest. pierwszy do wyrzucenia. Czyli musiałabyś użyć oleju. No to co, chyba rozwałkuję Spróbuj to jeszcze jeszcze raz raz i i- użyjemy oleju. Nie wiem, czy to jest kwestia mąki, której używam, czy rzeczywiście mąki, którą podsypałam ciasto, ale tu widzę, mamy pieróg jest w całości, więc chyba użyjemy oleju, a nie mąki. Tutaj od razu sprawdzamy ciekawostki na temat ciasta. Kosz, jak zawsze, pod zlewem, jeden ląduje w śmietniku. Nie przejmujcie się tym, kuchnia bezglutenowa jest dosyć ciężką kuchnią, a pierogi są też wymagające. Myślę, że to ciasto też ma swoje różnego rodzaju widzimisię i musicie po prostu je wyczuć na tyle, żeby udało się Wam nalepić trochę pierogów, żeby było na obiad. Na pewno coś zjemy. Coś na pewno zostanie. Tu mamy ponownie przygotowane ciasto z mąki Belviten. Dodałam odrobinę więcej oleju. Zobaczymy, jak pójdzie teraz. Już nie podsypujemy mąką, bo jak zobaczyliśmy wcześniej, to się trochę mniej sprawdza. Natłuszczamy sobie stolnicę i spróbujemy w ten sposób. Ja się przyznaję, ja pierogów lepić nie potrafię. Może się dzisiaj nauczę. Nie jest to też, co lubię robić. Jak na pierogi, no to przyjeżdżam właśnie do mamy. Ale ona też musiała troszeczkę poćwiczyć, żeby Tak. chyba z tej mąki bezglutenowej coś zaczęło wychodzić. Ile razy Twoje pierogi lądowały w śmietniku? Oj, wiele razy. A teraz Ale się metodą zdarza się, że jeszcze zależy. od dnia.
Zależy od dnia, od humoru. Pamiętam też, że takim problemem, jak przeszłam na dietę bezglutenową, to wtedy miałam jeszcze, nie pamiętam, chyba, no to 18 lat, to dawno temu było. To pierwsze takie coś, co wylądowało w śmietniku, to właśnie były chyba naleśniki. Nie? Tak, bo żeśmy się uczyli. Pamiętam. Nie miałyśmy doświadczenia. Tak, że tam po prostu też leciały takie słowa, których tutaj nie możemy wypowiedzieć, no ale pewnie wiecie, jak to jest, jeżeli próbujecie czegoś nowego z całkiem nowych składników, no to jest całkiem inaczej. Tak, chcecie, żeby Wam wyszło, a tu akurat nic nie wychodzi. Trzeba się uczyć i cierpliwości. Myślę, że możecie dać znać w komentarzu, jaki był Wasz taki przepis, który próbowaliście właśnie rozpoczynając dietę bezglutenową, a Wam nie wyszło i czy teraz już jest wszystko w porządku, czy już sobie radzicie, czy jednak jest coś dla Was jeszcze, co jest dużym wyzwaniem i czego jeszcze musicie się nauczyć. Próbujemy teraz z tego ciasta z odrobiną oleju. Zobaczymy, czy wyjdzie nam lepiej. Ja nie mam też takiej wprawy w lepieniu, więc to może jest kwestia tego. Na początek możecie sobie wybrać farsz, właśnie ten z ziemniaków, bo tutaj ten z grzybami jest odrobinę bardziej wodnisty i może Wam on też psuć lepienie pierogów. Delikatnie, spokojnie. Dzisiaj mieliśmy sobie przetestować dwie różne mąki i jak na razie ta sprawdzona mąka mojej mamy, czyli firmy Szar, jest lepsza, ponieważ jak widzicie pierogi się nie rozwalają, a tu nawet próbowałyśmy, dwie wylądowały już w koszu, trzeci jest popękany i ciasto jest mniej elastyczne i zobaczcie, pęka nawet przy małej ilości farszu w środku. Więc chyba test bardziej zda ta mąka, którą widzicie po mojej lewej stronie, czyli firmy Szar. I teraz nie wiem, co zrobić z resztą tej mąki, ponieważ te pierogi nam się nie sprawdzą przy gotowaniu, one się po prostu rozpadną. Szkoda też mi jest farszu, więc nie wiem, czy zaraz nie skorzystam z reszty mąki, która jest po mojej lewej stronie i nie ulepię nowego ciasta i będziemy lepić już z jednej, wiedząc, że ta się jednak do pierogów nie sprawdza. Cały przepis ja jeszcze Wam dam w opisie odcinka, tak żebyście dokładnie wiedzieli, czego ile potrzebujecie, a farsz już przygotujecie sobie sami wedle swojego uznania, tak jak lubicie, na ostro lub na słodko, bo jak wiecie, pierogi też można sobie zrobić na przykład z owocami. A w międzyczasie możemy już sobie podsmażyć cebulkę lub boczek, w zależności to, co lubi. Cebulka, boczek, tak jak pewnie wiecie, powinna być podsmażona wcześniej na patelni z odrobiną oleju i soli. Mi to trochę wolniej idzie, ale ja się tym nie przejmuję. Tak jak Wam mówiłam, pierogi to nie jest coś, co ja robię na co dzień, ale dzisiaj z chęcią się pobawię. W międzyczasie mogę Was też zaprosić na grupę na Facebooku, gdzie jest więcej osób właśnie na diecie bezglutenowej, które dzielą się przepisami różnego rodzaju, na słodko, na słono, tam na pewno znajdziecie coś dla siebie. Jeżeli macie z czymś problem, to tam też śmiało możecie pisać, ludzie są na tyle życzliwi, że wspierają się nawzajem. Tam jest już ponad 50 000 osób, więc na pewno znajdzie się ktoś, kto Wam pomoże. Jeżeli macie ochotę zadać mi jakieś pytanie lub też zapytać mojej mamy o jakieś wskazówki na temat na przykład pierogów, no to śmiało w komentarzu możecie pisać. Przede wszystkim cierpliwość. Cierpliwość. Właśnie skończyliśmy lepić nasze pierogi. Z jednej porcji wyszło 30 sztuk, razem mamy ich 60. Część z nich możecie sobie na przykład zamrozić, tylko pamiętajcie, jak wkładacie je do zamrażarki, no to surowe, nieugotowane i najlepiej, żeby były jedne obok siebie, żeby nam się po prostu nie posklejały. Myślę, że teraz możemy je ugotować. Właśnie nam się gotuje już woda, możemy zacząć gotować nasze pierogi. Woda jest lekko osolona, też dodałyśmy odrobinę oleju, tak żeby nam pierogi się nie posklejały. Możecie tą większą porcję podzielić sobie na pół, tak żeby one miały miejsce na to, żeby się swobodnie ugotować i żeby nam się po prostu nie rozpadły. Jak często mieszamy nasze pierogi? Od czasu do czasu. Od czasu do czasu, czekamy aż one się zagotują, tak? Tak. I ile powinny się gotować, jak już się zagotują? Od wypłynięcia na wierzch 3-4 minuty. Od wypłynięcia na wierzch 3-4 minuty. Czekam aż się ugotują i później pokażemy Wam efekt końcowy naszej pracy. Pierwsza porcja naszych pierogów jest już gotowa. Gotowały się one po wypłynięciu około 4 minut. Wyciągamy, odcedzamy z gorącej wody i za chwilkę będziemy je okraszać naszymi dodatkami, czyli dzisiaj jest to podsmażona cebulka w kostkę oraz boczek. Pierogi nam się udały, żaden nam się tutaj, widzę, nie rozkleił. Wyglądają smakowicie, ciasto się sprawdziło, ale ciasto tylko i wyłącznie z firmy Szar. Balviten się nie sprawdziło. Jeżeli Wasza przygoda z pierogami dopiero się zaczyna, no to wybierzcie sobie już ten sprawdzony miks firmy Szar.
Myślę, że możemy być z siebie dzisiaj Tak. dumne. Jeżeli przepis Wam się podobał, jeżeli go wypróbujecie, no to dajcie znać w komentarzu. Oczywiście liczę na to, że zostawicie łapkę w górę oraz subskrypcję. Trzymajcie się cieplutko, do zobaczenia następnym razem na kanale Weronika Bezglutenowo. Cześć! Cześć!